Hej, witam szanowne grono widzów. W dzisiejszym filmie zabiorę was na motocyklową wyprawę do Rumunii. Do kraju, który coraz częściej pojawia się na mapie marzeń motocyklistów i to nie bez powodu. Nasza trasa prowadziła przez Słowację i Węgry, czyli standardowo, a potem w końcu wjechaliśmy do Rumunii i to właśnie na niej się skupimy. To jest niemożliwe, zgubiłem rejestrację. Facet się tu zatrzymał i mi ją oddał. O, wiedziałem, że dobra, też mi zawsze zrobił. Może być miał gówno. Proszę bardzo. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, była Salina Turda, czyli kopalnia soli. To jedno z piękniejszych miejsc i bardziej klimatycznych, stricte pod ziemią. Zwiedzanie zajmuje około 2 godzin i myślę, że warto się tam zatrzymać. Nie jest aż tak ogromna jak jaskinia Postojna w Słowenii, ale nadrabia wyjątkowym klimatem i trzeba powiedzieć, że fajnie się idzie 26 pięter w dół, pomijam samo wejście, które też jest pod kątem. No naprawdę ciekawa sprawa. Do tego na trasie zwracają uwagę piękne kościoły i nietypowa architektura domów i hoteli. Kolejny przystanek to zamek Corvina w Hunedoarze. To jedna z największych i najciekawszych średniowiecznych budowli w Europie, bardzo dobrze zachowana, z długą historią sięgającą XV wieku. Według legend to właśnie tu miał być więziony Vlad Tepes, pierwowzór Drakuli. Zamek naprawdę robi wrażenie, a jeśli ktoś chce zostać na noc, polecamy hotel Werk z widokiem prosto na mury zamku. Naprawdę klimatycznie się budzić i widzieć, wiecie, zamek za oknem. Swoją drogą trafiliśmy tu głównie przez pogodę, bo na Transalpinie lało dość mocno i to była świetna decyzja. Następnie ruszyliśmy na Transalpinę. Wjeżdżając od północy, i to jest świetny wybór, bo podjazdy są bardziej wymagające i widowiskowe, Transalpina to trasa, wiecie, dzika, surowa, kręte zakręty, wysokie góry w chmurach, stada krów i osiołki, które czasem potrafią wyjść na drogę i przywitać się z motocyklistami. Po drodze mijaliśmy jeziora i wielką tamę, a temperatura w górach spadła do około 13-15 stopni, czyli idealnie na jazdę, ale musiałem się dodatkowo ubrać. Mimo że to rejon, w którym często ostrzegałem przed niedźwiedziami, my ich tutaj totalnie nie spotkaliśmy. To był wielki zawód, przynajmniej w ten pierwszy dzień. Co ciekawe, od strony południowej Transalpina jest mocniej skomercjalizowana, bary, restauracje, wynajem kładów, stragany, ale cała trasa naprawdę przypomina krajobraz z innej planety, trochę jak kraina Rohanu, tylko wiecie, w górach. Szczyty takie, że... Kolejny punkt, Transfogarska, na kolejny dzień. To trasa, o której każdy motocyklista słyszał przynajmniej raz, nazywana często inżynieryjnym cudem. Na początku tego nie rozumiałem, ale bardzo szybko zrozumiałem i trudno się z tym nie zgodzić. Dziesiątki zakrętów, tunele, ogromna tama i niesamowite widoki. Ale Transfogarska ma też drugie oblicze. Niedźwiedzie. Na jednym z pierwszych tuneli trafiliśmy na niedźwiedzią mamę z 2 młodymi. Było to w bardzo ciasnym miejscu, widoczność fatalna i dopiero na nagraniu zobaczyłem, że to faktycznie niedźwiedzie, a nie dziki, do których jestem przyzwyczajony. Jeżeli chodzi, wiecie, o Polskę. Spotkaliśmy ich w sumie 7 i to spotkanie mogło się skończyć naprawdę źle. Bo co może się wydarzyć w momencie, kiedy masz na trasie w wąskim tunelu niedźwiedzią mamę z 2 małymi? No fajnie by było, gdyby ona stała tuż przede mną, ja musiałbym się zatrzymać. Ona pewnie by w jakiś sposób zareagowała, albo nie daj Boże bym najechał na małego niedźwiadka, to Lila, która jest z tyłu, mogłaby, no, zobaczyć furię mamy na przykład. Wiecie, można wymyślać, ale to było najbardziej takie dzikie spotkanie i pierwsze, którego do końca nie byliśmy świadomi, że to są właśnie niedźwiedzie. No ciekawe, naprawdę ciekawe, super się oglądało to nagranie po powrocie. Powracając do tematu, jeżeli planujecie tę trasę, pamiętajcie, żeby jechać z pełnym bakiem. Na długich górskich odcinkach stacji benzynowych nie znajdziecie. Od południowej strony jechaliśmy płynnie,
ale od północy trafiliśmy na gigantyczny korek. Autokary z turystami kompletnie sparaliżowały podjazd. Na szczęście południowy kierunek był przejezdny. Dla ciekawostki, na szczyt prowadzi też kolejka linowa, która startuje z Balea Cascada, czyli od północnej strony. Jeśli chodzi o pogodę, jechaliśmy od 16 do 23 sierpnia. Na początku upał, 32 stopnie, ale potem już zdecydowanie chłodniej. Na samej górze, słuchajcie, od 13 stopni. Później tam poniżej do 23 stopni mniej więcej. Na powrocie w totalnym deszczu było już 14-15 stopni, a w Polsce, no cóż, w ogóle nie czuło się lata. A jeśli lubicie lokalne smaki, koniecznie spróbujcie rumuńskiego sera, naprawdę pyszny. Więc Transalpina i Transfogarska, obie trasy są absolutnie wyjątkowe. Transalpina bardziej dzika i surowa, Transfogarska pełna inżynieryjnych rozwiązań, wiecie, mostów, tuneli, niedźwiedzi. Na obu spotkacie stada krów, osiołki, a czasem nawet, to może tam dalej, turystów na Hayabusach. Właściwie to zrobili z Hayabus turystyki. Nie wiem jak wygodne to jest, ale zabawne to było. Dwóch takich nas minęło i tak szybko zniknęli jak się pojawili. Więc naprawdę niezła maszyna. Jeśli miałbym zostawić wam jedną radę na koniec, myślisz jechać? Jedź. Solo, z kimś, nieważne, po prostu jedź. Będzie dobrze. Nawet jeśli nie na motocyklu, to samochodem też warto odwiedzić te trasy. Rumunia ma w sobie coś, co zostaje w pamięci na bardzo długo. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobała wam się ta relacja, dajcie znać w komentarzach, ile wy na przykład niedźwiedzi spotkaliście na trasie. W szorcie ktoś napisał, że 12, więc naprawdę sporo. Ja myślałem, że 7 to jest już dużo. Więc pozdrawiamy z Lilianą, ja lecę planować już kolejne wyprawy. Hej, hej. Misiaczka zrobi poteczkę. Poteczka! Misiaczek, poteczka! 50% baterii. To nie ściągaj.